Słuchajcie, wpadłem na taki ciekawy pomysł, bo ostatnio wpadł na kanał Bytes Beijing 7. Nowy, dość komfortowy, bardzo fajnie wyposażony chiński SUV za 165 000 złotych mniej więcej. Ale wiecie co? Dziś wpadło w moje ręce coś takiego, Audi Q7 w naprawdę pięknej konfiguracji. Sami zobaczcie na ten lakier. Wersja 45 TDI, także z 3-litrowym turbodieslem pod maską, rocznik 2019, także auto ma już 6 lat. Zostało mi ono udostępnione przez dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina, z Morzyczyna, Salon Polska, 108 000 km przebiegu. Ale do czego zmierzam? Bytes czy tam Bike Beijing 7, 165 000 złotych mniej więcej, to Q7 również. O, ale tutaj będzie w komentarzach walka obozów. Czy taki nowy Chińczyk, ale może troszeczkę gorszy, słabszy, mniejszy i tak dalej. Czy właśnie taka, no trochę już używana Q7. Używana, ale w bardzo ładnym stanie, fajna, zdrowa. No zobaczymy, opublikuję film i wejdę, poczytam komentarze. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. I tak, jest to Q7 przed liftem, właściwie 2019 rok, no to jakby po takim małym lifcie, że zmiana tutaj nazw była troszeczkę. No właściwie nazwa się zmieniła, na przykład z 3.0 TDI na 45 TDI, to już te dziwne takie oznaczenia weszły. 45 TDI to 3.0 TDI, w najsłabszej wersji, no wcześniej było 218 koni, tutaj koni mamy jakoś 231. Proszę bardzo, już jak 4,5 litra. Ale nawet jak taka Q7 jest z bazowym dieslem pod maską, naprawdę daje radę. Bardzo mało pali, jestem w ogóle zdziwiony. Jeśli chodzi o konfigurację, no to auto jest bardzo fajnie wyposażone. Mamy tutaj pakiet S-Line zewnętrzny, jednak wewnątrz mamy sportowe fotele, ale wnętrze nie jest S-line'owe. Ojejku, masło maślane, w ogóle ten jak piernicz. Jest to Galaxy Blue Metallic. O, jak tak spojrzymy sobie z bliska, no to widać tutaj taki brokat ostry. Jeszcze nie widziałem Q7 w tym kolorze, a wygląda ona ślicznie. Aż jestem zdziwiony, że więcej osób nie bierze takiego lakieru. Odważniej trzeba, ludzie, nie białe czy czarne czy coś. Zobaczcie, tutaj jest oznaczenie S-Line. Wszystko to jest oryginalne. Fotele takie oto elektrycznie regulowane, sportowe, ale bez napisu S-Line. Podsufitka na przykład jest jasna i kierownica też nie jest S-Line'owa. No właściwie to może być duża zaleta Audicy, że można było ją sobie bardzo dokładnie spersonalizować w konfiguratorze. Reflektory, matrixy wycinające. Jak Wam się widzi ta Q7 w tym lakierze? No myślę, że mega konkretnie. Grill jest szary, ale jest satynowy, nie jest to chrom. Ramiona proszę, napęd quattro oczywiście, no Q7, no i taki oto ryj, taki oto grill. Q7 od takiego Beijing 7 jest wyżej segment. Nie jestem nawet pewny, czy nie 2 segmenty wyżej. Długość 5 metrów 5 centymetrów, masa w tej konfiguracji 2145 kg. Jest to kawał samochodu. Proszę bardzo, tu też emblemacik S-Line. Jeśli chodzi o felgi, mają one 20 cali, rozmiar opon 285×45. No opony będą tutaj droższe niż w bajku. Tu mnie quattro, szary tutaj dekor. Ogólnie takie Q7, jeśli chodzi o komfort, no więcej niż nowiutki Beijing 7 oferuje, ale też będzie, no wiadomo, no droższe trochę w eksploatacji. Wiecie, no ktoś bierze Q7, no to chyba zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o zawieszenie, nie mamy tutaj pneumatycznego zawieszenia, także jeśli mowa o używanym aucie, będzie tutaj tańsza akurat eksploatacja w przypadku Q7, ale jako iż S-Line, zawias tutaj jest troszeczkę sztywniejszy niż normalnie. Całkiem fajnie się ten samochód prowadzi, ale o tym później. Trochę czuć masę. Lampy z tyłu oczywiście też LEDowe. Q7. No i co? Zajrzymy może do bagażnika. Jest z gestu. Jest, działa ładnie, za pierwszym razem zadziałało. Zobaczcie w ogóle jak ta klapa się tutaj podnosi. Ja mam 2 metry wzrostu prawie. No i tak prawie już nawet wyprostowane się tutaj mieszczę. W ogóle wygląda jak jakaś wiata na przystanku autobusowym, jakbym czekał. Pojemność bagażnika, z tego co widzę, jest on olbrzymi. Ma tutaj wpisane 890 litrów. Ciekawe, ale to chyba nie licząc
do rolety, tylko jakoś wyżej. No ze złożonymi fotelami, no to mamy tutaj ze złożoną kanapą 2100 prawie litrów. Bagażnik jest pięknie wykonany, ma regularne kształty. Z tego co widzę, nie ma tutaj akurat haczyków, ale proszę bardzo, tutaj jakaś siateczka, tutaj podświetlenie. Jest to wersja 5-osobowa Q7, bo są też siódemki. Q7 7-osobowe, no. I proszę, jeszcze tutaj pod spodem ile przestrzeni. Cyk, koło zapasowe, wprawdzie dojazdowe, ale jest. Ale tutaj książeczka, instrukcje, wszystko jest, panie drogi. No Salon Polska, tak jak mówiłem, tutaj chyba jest pojemnik na AdBlue, coś tak mi się wydaje. W ogóle pojemność zbiornika paliwa 85 litrów, pojemność zbiornika AdBlue 24 litry, łącznie, no co, prawie 110 litrów. Do tego koloru myślę, że fajnie tutaj pasują te oto chromowane wstawki, znaczy też tutaj jest satynka, aluminiowe wstawki, relingi to samo. Nie no, jaki kozacki konfig, jeszcze takiej Q7 nigdy nie widziałem. Dobra, zajrzyjmy do środka. Proszę bardzo, dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Jest tutaj dociąganie, ale jak tak zamkniemy jak w shopie, bardzo ładnie. Kurczę, chciałem powiedzieć, że to jest takie prawdziwe Audi, ale myślę, że to będzie takim wyznacznikiem. Te końcówki są w 100% prawdziwe. No, nie są elementem zderzaka, tylko elementem układu wydechowego. O! I tak jest po obu stronach. Jezu, Audi, można było tak robić przecież i co? A tu przez przypadek dotknąłem. Oczywiście jest tutaj keyless, bezkluczykowe otwieranie, zamykanie, odpalanie, rolety, no i boczek drzwiowy z tyłu. Tutaj miękko, alkantarka, miękko i tutaj. Tu jest twardo, raczej jest to twarde, nawet przyjemne w dotyku. Wnęka jest też twarda, na dole gumowana. Kieptacki, takie charakteryzujące się kulturalną pracą. Kawał autobusu, rzekłbym nawet. Kanapa tutaj z tyłu jest regulowana, czy to w tej płaszczyźnie, poczekajcie, o tak, można ją złożyć, ale też można bardziej pionowo sobie oparcie ustawić. Czekajcie, ale jedną ręką jest to ciężkie. No zróbmy sobie pochylone. I tutaj kanapa też jest regulowana do przodu i do tyłu. Izofixy po bokach, jak i po środku. No i tapicerka skórka plus alcantara. Fajnie ją się tak, odkurza we wzorki. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, nie rozśmieszajcie mnie, jest to Q7. Jest go tutaj pełno. Dosłownie można tak jechać rozwalonym, tutaj rozłożonym, przespać się na głowę, na nogi miejsce. Ja mam 198 cm wzrostu, a fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie. I tak jest tutaj. Ale tutaj jakie solidne mocowania tych zagłówków, proszę bardzo, nawet nie pierwszy raz też takie widzę. No, tutaj mamy siateczkę, nawiewy. Tutaj nawiewy, jest 4-strefowa klimatyzacja automatyczna, kanapa z tyłu jest podgrzewana. Pięknie to wygląda. Szczerze mówiąc, auto ma jakoś 108 000 km, a czuć tutaj jeszcze taki charakterystyczny zapach Audicy jest. Strasznie obszerna kabina, widzieliście, na czerwono się tutaj ambiente zapaliło, ale to takie aktywne podświetlenie ambiente. Jest tutaj oczywiście do ustawienia kilka kolorów, w całym samochodzie jest to podświetlenie. Tam na dole jeszcze 2 wejścia 12V. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnego ekranu, wydawałoby się. Jest on tutaj w desce ukrywany. Deska rozdzielcza, klasyczne Audi. Klasyczny układ dla samochodów tej marki. Ale ja mi się cieszę, jak testuję ten samochód. Przejdźmy do przodu. Wiecie, nowe Chińczyki oczywiście są fajnie skalkulowane, ale kurczę, jak później mamy do czynienia z taką maszyną, no to faktycznie ja rozumiem te rozkminy czasami, jak są w komentarzach, bardzo ładnie. Nie rozumiem trochę, jak ktoś na przykład takiego Bike Beijing 7 porównuje do Audi A6 C5 za 7000 zł i mówi, że to Audica jest lepsza, bo tam to jest chińskie plastikowe gówno. No nie wiem, Audi A6, C5 albo Passat B5 też nie są wykonane z jakiegoś marmuru, kości słoniowej i skóry z brzucha kobry królewskiej, proszę bardzo. Sportowe fotele, o ile wiem, to są sportowe fotele. Tutaj z przodu to jest wysuwane, tak jest, to jest wysuwane, ale tutaj jest taka rolka i tego właściwie nie widać. Bardzo ładnie jest to zaprojektowane. Proszę
regulacja, szybko boczek drzwiowy, tutaj miękko, miękko, miękko i tutaj twardo, ale nawet przyjemne jest to w dotyku. W ogóle praktycznie nic tutaj się nie odzywa, bardzo fajnie spasowany jest ten środek. Dekory, akurat mamy tutaj chyba bazowe takie, szare, plastikowe. O, proszę, tak to wygląda, tutaj taki panel, zobaczcie, Night Vision, noktowizor, panie drogi, wsiadamy. Może odpalimy sobie maszynę. Tak tutaj wygląda dwumetrowiec za kierownicą, dwumetrowy petrolhead, mieści się tutaj bez żadnego problemu. Pozycja za kierownicą bardzo spoko, taka troszkę tuwowata, taki wesoły autobusik klasy premium. Śpiewajmy! Widoczność jest tutaj bardzo spoko, ale samochód jest duży, jednak mamy kamerę cofania i czujniki przód-tył. O, proszę bardzo, tutaj jest ten ekran, ale mamy tu przycisk i po prostu możemy go sobie złożyć. Właściwie jak wybierzemy cel i sobie patrzymy na liczniki, które to jest to Virtual Cockpit i też to nie był standard w Q7, no to proszę Państwa, tutaj sobie można latać. Jeszcze tutaj View naciśniemy. O, tak się zmieniają te widoki. Prędkością jest 300 km na godzinę. Tutaj mapka View wcisnę. No to wygląda najlepiej. Jak auto jest połączone z internetem, o ile wiem, no to mapa satelitarna możemy sobie ustawić, by tutaj była. To jest wskaźnik paliwa, temperatura płynu chłodniczego. Kierownica normalna, czteroramienna. Takie oto wstaweczki, troszkę black piano, troszkę satynki. Multifunkcja, wszystko jest jasne, kierownica jest podgrzewana z manetkami. Jest to wszystko ekstremalnie proste w użyciu. Proszę bardzo. Działa też szybko. W ogóle średnie zużycie paliwa 7,2. Ja tutaj przejechałem już trochę kilometrów, kilkadziesiąt, 30 kilometrów. Tutaj przeparkowywałem auto do zdjęć, byłem jeszcze na myjni i tak dalej. Było już 5,9 nawet, no ale tak ten samochód zużywa paliwo, mało paliwa zużywa, no jak się spokojnie jeździ. Deska rozdzielcza jest miękka. Tutaj jest twardo, ale to jest dekor. Tutaj też jest dekor, proszę. Quattro. I tutaj jest miękko. No tutaj jaki przycisk, proszę bardzo. O proszę, tutaj się aktywuje te nawiewy, chyba tak. Ciekawe, a tutaj takiego czegoś nie ma. Ładna, klasyczna, prosta deska rozdzielcza. Wszystko ładnie tutaj wygląda. Tutaj mamy touchpad, przyciski. Znaczy przyciski, wiecie o co mi chodzi. Takie ikonki, które się po prostu wciska. Tutaj mamy fizyczne przyciski. Czekajcie, otworzę ekranik. Ekran ma fajną rozdzielczość. Wszystko tutaj widać nawet w pełnym słońcu. Od razu tutaj tryby jazdy, Offroad, Comfort, Auto, Dynamic, Individual. No i jak wejdziemy sobie tutaj, silnik i kurczę, zapomniałem, kierowanie wszystkimi kołami, bo jest tutaj też tylna oś skrętna dodatkowa. Menu systemu multimedialnego, taki troszeczkę nowszy system multimedialny już niż w Audi A6 C7, bardziej jak w Audi A4 B9, no ale widzicie, to customowo jest zrobione, Q7 pokazana, nie wiem czy coś widać, o teraz może będzie widać. Audio, jest też pamięć tutaj, że piosenki możemy sobie zapisywać. Audio jest podstawowe, gra powiedzmy ok, w miarę, dużo lepiej niż w bajku 7. No i tutaj proszę bardzo, jakieś takie. Dobra, systemu multimedialnego nie będę Wam pokazywał, proszę, klima. Sync, 4Zone, Set Rear. Ładnie te przyciski chodzą. Kolejny pakiet fizycznych przycisków, zmiana trybu jazdy, start, stop, kontrola trakcji. No Parktronic i asystent zjazdu z zbocza. Nie ma kieptacki, nie ma zestawu dla palących i dobrze. Nie palimy w samochodach, wychodzimy sobie jak już ktoś musi. Uchwyty na kubeczki. Tutaj też na przykład radia czy utwory zmieniamy w ten sposób. Wygodne. I gałęcjusz krótki, ale gruby. Tak zwany konar. Taki joystick, elektryczny, ręczny, autohold, tutaj miejsce, nie wiem, na telefon czy tam na kluczyk, jakby się bateria wyczerpała. Podłokietnik, miękki, skórzany, pod podłokietnikiem jeszcze taki oto schowek, no tutaj jest miejsce na telefon. Wejście na USB, miękko to jest wszystko wykończone. Jeszcze zajrzyjmy do schowka, ładnie nam pada, jest dość spory, wentylowany i tutaj jeszcze jest na płyty CD chyba, aż tak dobrze nie widzę, na SIM, SD1, SD2 karty. Myślę, że możemy zgasić i jeszcze zajrzyjmy pod maskę.
Podstawowy silnik diesla pod maską, nie najmniejszy silnik w Q7, bo tutaj mamy 3.0 TDI, właściwie nie ma tutaj oznaczeń, wersja 45 TDI, także słabsza odmiana, ale jeśli mowa o 50 TDI i 45 TDI, są właściwie te same silniki, troszeczkę różnią się osprzętem, troszeczkę chyba różni się, o ile wiem, skrzynia biegów ZF8 HP. W Q7 naprawdę pełno silników do wyboru, no było SQ7 kiedyś, takie porobione na kanale, no prawie, jak to szło, ponad 600 koni mechanicznych, tutaj taka cywilna wersja, ale to była V8, tutaj mamy V6, są też czterocylindrówki, tak jest, Q7 możemy spotkać z 2.0 TFSI pod maską, nie pamiętam już oznaczenia, są też hybrydy z czterocylindrowym benzyniakiem, ale jeśli mowa o tej konkretnej wersji, no tak jak mówiłem, ponad 5 metrów długości, 2150 kg prawie, 231 koni mechanicznych i 500 Nm. Plus napęd quattro, plus wielkie koła, szerokie opony 285. Ktoś by powiedział zaledwie 500 Nm i 231 koni, ale ten silnik rozpędza ten wóz do pierwszej setki podobno w 7,1 sekundy. A prędkość maksymalna to 231 km na godzinę i myślę, że nie jest to kagańczyk. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, no to jak będziemy jeździć krajówkami, to myślę, że nawet poniżej 6 litrów możemy tutaj mieć zużycie paliwa. W mieście eko jadąc do Dyszki, myślę, że jesteśmy w stanie zejść. Najwięcej będzie tutaj auto chyba paliło, jak będziemy tak po 180-200 km na godzinę pędzić po autostradzie, ale tak do 120 naprawdę rozsądne będzie zużycie. Dobra, co sam czeku nie będziemy robić, no 6-cylindrowy dieselek mruczy sobie tak kulturalnie, typowo tak wagowsko, ale teścik wyciszenia? Myślę, że czemu nie. Jeśli mowa o teście wyciszenia, no to mamy tutaj letnie opony, a szyby nie są akustyczne, jednak fajnie wyciszone jest auto. Dobra, to jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Wesoły autobusik, ale wiecie, taki mocno premium. Wykasowałem zużycie paliwa. Damy sobie od razu na tryb Dynamic. No, widzieliście pomiar Racebox. Ten samochód całkiem fajnie się odpycha, ale mamy wrażenie, jakby był troszeczkę wolniejszy niż jest w rzeczywistości ze względu na to, że jest po prostu cichy, wygodny, duży i taki przyjemny. Chociaż zawieszenie, tak jak wspomniałem, mogłoby być tutaj bardziej miękkie. Moglibyśmy się spodziewać bardziej miękkiego, jak na takie suwisko wielkie. Ale jest dość sztywno, no lekkie przechyły. Spoko. No dobra, będziemy jechać. Nie wiem, czy tutaj będziemy mierzyć 100-200, czy nie będziemy. Dobra. Ciężarówka tutaj nas wyprzedza, ale my damy radę. O, nie przeszkodziliśmy jej. Okej. I pyk. I wlatujemy. Boże mój, cóż to za płynne włączenie się do ruchu. Teraz mamy boczny wiatr. Nie ma tutaj wskaźnika GPS w telefonie, także będziemy musieli polegać na Raceboxie. Racebox jest oczywiście dokładny, ale tak słabsze wskazanie jest i tak nie zapisze mi maksymalnej prędkości. Dopiero jak się zatrzymam, no będziemy patrzeć po prostu, co nam tutaj wyjdzie. No i jest trochę ruch, ale szczerze, prędkość maksymalną tutaj osiągniemy po zawrotce. Wtedy będzie z wiatrem trochę w plecy. No boczny wiatr, pamiętajmy, jeszcze w przypadku takich samochodów też nam tutaj trochę przeszkadza. Odcinek specjalny, także tutaj zrobimy sobie takie porządkowe depnięcie, myślę. I później, jadąc do trzeciego zjazdu za przejściem granicznym w Kołbaskowie, spadamy sobie prędkości obrotowe. No nie, tutaj po prostu jest troszeczkę za duży ruch. Też tak sobie cisnę na pół gwizdka. Te dwie paczki są, ale jeszcze mógłbym tutaj kickdown nawet zrobić, więc cóż. Ale widzicie, no takie 200 bez stresu, kompletnie bez stresu. 8. bieg. Ogólnie jest to miękka hybryda.
Poza miastem mamy tutaj tryb żeglowania, nawet w trybie Comfort, nie ma tutaj w trybu Efficiency, to w trybie Comfort jest tryb żeglowania. Silnik nam się też w czasie jazdy potrafi zgasić, gdy odpuścimy. No i dobra, powiedzmy takie najwyższy bieg dobijemy 120 km na godzinę. No to mamy 1631 obrotów. O, teraz było żeglowanie. Wyprzedzimy ciężarówkę. 140 to mamy już prawie 2000, tak 1962 i teraz 90. Wiem, troszkę zła kolejność, ale wiecie, liczy się odczyt, a nie kolejność. Tutaj 8 już nie wrzucimy, no dobra, to 100 km na godzinę. Ojej, 100 km na godzinę to naprawdę niskie obroty już. To jest 1379, nie, 83. Jak na razie średnie zużycie paliwa 14,3 litra. No ale trochę odpuściłem. Wiecie, ten samochód właśnie najwięcej będzie palił, jak tak będziemy ostro pędzić autostradą, wysokimi prędkościami. Ale kurczę, po Polsce dozwolone jest i tak tylko do 140 km na godzinę. No to siłą rzeczy nie będzie aż tak nam żaru. No zakładam, że nigdy nie przekraczamy ograniczeń prędkości. Nie wolno. Zrobimy sobie soundcheck. A dajmy sobie może taki licznik. Później sprawdzimy zużycie paliwa. No, elegancko. 3.0 TDI wagowskie to raczej nie ryk, a mruczenie. O, i spoko. Troszeczkę oczywiście, jak to też wagowskie TDI-ki, są tutaj troszkę lagi, ale są one do wyeliminowania jakimś programem. Można to sobie zrobić, ale jak już deptamy, skrzynia biegów szybko zmienia biegi, pewnie. Dobrze się jedzie po prostu tym autem, tak konkretnie. Kurczę, proszę bardzo, zakręt. No i w zakrętach troszeczkę tutaj teraz czuć masę, jak tak się rozpędzimy i rzucimy, przykładowo tak masą ten wóz, no to czuć, że on waży trochę więcej. No i myślę, że tutaj jakieś 100-200 sobie też zbadamy. No będzie tak, zobaczcie na turbiny. Troszkę w plecy, ale tak dalej z boku. No i dobra. Dzida. Cichutko, przyjemnie. Kurczę, z rodzinką sobie tak jechać? No i tutaj już znowu kontrować muszę. Przy takich 200 trochę tak czuć ten wiatr, ale też bez przesady, żebyśmy tutaj się spinali, bali i płakali. 36 sekund, 100-200, no 231 koni, 2150 kg. No, ja tutaj boję się, muszę odpuścić, bo nie wiem, czy ktoś spojrzy w lusterko, żeby mi nie wyjechał. Zobaczcie, jaki w ogóle rzadki samochód. NIO ET7, luksusowy, 650-konny. Był kiedyś na kanale taki NIO, ale tam pani w środku nie trzymamy tutaj nóg na desce rozdzielczej, bo w czasie wypadku to bolą kosteczki, to tak lekko powiedziane. Kolanka też. Zaraz sobie chyba zrobimy do dechy. Coś tak mi się wydaje. Nie no, wyprzedzania są. Dobra. Pan tutaj zjedzie. Ole, autobus się nabujał. Kurczę, 221 km na godzinę. Kurczę, czyżby to jakiś kagańczyk był? Ciężko powiedzieć. No nie wiem. Ciekawe. Dobra, tutaj zwalniam. No i co? Jechaliśmy 221 km na godzinę i to jest prędkość maksymalna tego odcinka, tego filmu, a nie samochodu. Gdyby nie było bocznego wiatru, byłoby lepiej. Wiadomo, nie ma tutaj nie wiadomo czego, to nie jest jakiś tam pocisk autostradowy, jest to po prostu kloc, no.
No ciekaw jestem, czy wyście wybrali nowego Bike Beijing 7 za 165 tysięcy mniej więcej, czy taką Audicę, taką kuśkę. Kuśka? Czy to jest dobra nazwa? Nie wiem. Też możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostrawa wam się niesamowicie podobało. Wszystko pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.